Witam Was bardzo serdecznie. Dzisiejszy film dedykuję nie tylko początkującym biegaczom, ale także biegaczom, którzy mają problem z tętnem. Przedstawię Wam 5 sprawdzonych metod, które sam stosuję od ponad roku, które sprawiają, że moje tętno na każdym treningu jest niższe i czuję progres biegowy z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, mimo iż biegam bardzo rzadko, ponieważ robię tylko 2 do maksymalnie 3 treningów biegowych tygodniowo, więc bardzo mało, a cały czas robię postępy. Także nie przedłużajmy i zaczynajmy. Polecam obejrzeć film od deski do deski, bo naprawdę Wam pomoże. Zaczynamy od pierwszej rzeczy, a mianowicie marsz przed bieganiem. Chodzi o to, że na samym początku większość początkujących w ogóle biegaczy olewa rozgrzewkę. Zacznijmy od tego. Nie olewajcie rozgrzewki. Wasza rozgrzewka powinna składać się z kilku dynamicznych ćwiczeń oraz polecam rolowanie. Stopa, łydka, pośladek. Warto się przerolować przed bieganiem. Natomiast największym błędem początkujących jest to, że wychodzą z domu, łapią za zegarek do biegania, klik, klik i zaczynamy biegać. Olewamy wszystko inne. Od razu z miejsca zaczynamy biegać. A nie o to chodzi. Jeżeli chcecie obniżyć tętno, przede wszystkim w pierwszej fazie biegu, gdzie większość początkujących notuje coś takiego jak wysoki pik tętna już na początku. Wychodzimy z domu, patrzymy na zegarek, tętno 90. Jest dobrze. Zaczynamy biegać, 2 minuty później tętno 150. Już po chwili. To jest największy problem i można z nim sobie łatwo poradzić i to tętno na początku zredukować i sprawić, że przez pierwsze 5, nawet 10 minut Wasze tętno będzie spokojnie rosło i nie osiągnie tak wysokich wartości. I chodzi tutaj o to, żeby zanim zaczniecie biegać, wdrożyć od 3 do 5 minut marszu. A więc wychodzimy z domu, nie włączamy zegarka, nie zaczynamy biegać, tylko idziemy. Robimy sobie kółko po osiedlu, idziemy sobie gdzieś w jakieś konkretne miejsce, od którego zaczniemy nasz trening biegowy, ale nie zaczynamy biegać. Idziemy w miarę szybkim marszem. Co to nam daje? Po pierwsze, nasze serce już naprawdę zaczyna wdrażać się w aktywność fizyczną w stałym tempie, nierwanym. Jak robicie rozgrzewkę typu skipy, skaczecie, to Wasze tętno wariuje. Jest wyższe, niższe, chwila przerwy, znowu skok tętna. A tutaj chodzi o to, żeby w stałym, jednym tempie chodzenia, szybkiego marszu doprowadzić, żeby Wasze serce weszło dopiero na ten wyższy bieg i pozwoliło Wam bezpiecznie, zdrowo, z niższym tętnem biegać. Czyli od teraz każdy 3 do 5 minut marszu przed każdym treningiem biegowym. Ja, biegając ponad rok, robię to do tej pory. Druga bardzo ważna metoda, nawodnienie. Nie tylko w wakacje potrzebujemy być dobrze nawodnieni, potrzebujemy tego cały czas, ponieważ uprawiamy sport aerobowy, który wymaga od nas wysiłku, który po prostu sprawia, że strasznie pocimy. To jest w skrócie. Utrata wody, niezależnie od tego, czy biegamy w wakacje, jesienią czy zimą, jest w miarę podobna. W wakacje oczywiście jest największa i tutaj powinniśmy zawsze pamiętać o dobrym nawodnieniu. I nie chodzi mi tutaj niestety tylko o picie wody w ciągu dnia, bo to jest jednak za mało. I żeby dobrze nawodnić organizm, zaraz Wam powiem o 2 fajnych metodach, natomiast jeszcze wytłumaczę, dlaczego nawodnienie jest tak ważne. W momencie, gdy dochodzi do początku, właściwie pierwszych kroków odwodnienia, krew gęstnieje i organizm w naturalny sposób zaczyna podnosić Wasze tętno. W momencie, gdy jesteśmy w treningu biegowym, na początku powiedzmy wszystko jest ok, ale trening trwa 40 minut, godzinę, proces odwodnienia zaczyna postępować, jeżeli nie jesteśmy dobrze nadwodnieni przed samym bieganiem. I wtedy Wasze tętno jest bardzo wysokie, nie chce spaść. Nawet jak robicie przerwy chodzone, to tętno cały czas jest wysokie i w ogóle nie spada. Dlatego powinniście zawsze na godzinę przed lub minimum pół godziny, ale ja jednak rekomenduję godzinę przed, zastosować odpowiednie nawodnienie. Macie 2 metody. Jedna to jest metoda najprostsza. Kupujemy odpowiedni suplement nawadniający, na przykład elektrolity. Ja stosowałem wersję z Power Gymu, którą teraz widzicie na ekranie. Dosypywałem sobie do pół litra wody i przez godzinę przed wypijałem i dopiero szedłem sobie na trening. Do tych elektrolitów zawsze dosypywałem troszeczkę 2 szczypty soli kuchennej, ponieważ sód jest bardzo ważny i potrzebujemy go więcej niż jest w takich suplementach. Natomiast możecie zrobić sobie domowy taki izotonik nawadniający. Wykorzystajcie sobie wysoko mineralizowaną wodę, do której dodacie troszeczkę miodu, soli kuchennej i 1 plasterek cytryny. I to również wypijacie sobie przynajmniej na godzinę 45 minut przed treningiem. Jeżeli macie możliwość, to możecie dokupić sobie jeszcze magnez
i potas w formie sproszkowanej i dosypywać do takiej wody, dzięki czemu będziecie mieć w ogóle super nawadniający napój z elektrolitami, z większą ilością elektrolitów niż jest w zwykłej wodzie. I takie coś wypite na godzinę przed treningiem sprawi, że Wasze tętno też na początku będzie niższe i przede wszystkim w trakcie wysiłku fizycznego z czasem nie wzrośnie tak bardzo. Trzecia metoda, bardzo ważna, oddychanie. Poprawne oddychanie w treningu biegowym bardzo dużo daje. Przede wszystkim sprawia, że jesteśmy w stanie uspokoić nasze serce i zredukować tętno samym prawidłowym oddechem. I teraz tak, mamy metodę oddychania nosem, mamy metodę oddychania ustami. Stosujemy obie te metody w zależności od tego, co robimy na treningu biegowym. Prywatnie od ponad 1,5 roku w bieganiu oddycham tylko nosem, gdy robię wolne rozbieganie, długie rozbieganie, trening regeneracyjny i każdy inny trening na niskiej intensywności w drugiej strefie, czyli wszędzie tam, gdzie biegnę spokojnym tempem, 6 minut na kilometr, 5,50, powiedzmy to są moje jakieś tam tempa, na przykład na długie rozbieganie. Nigdy nie otwieram ust, zawsze oddycham nosem. I to oddychanie nosem powoduje, że przede wszystkim mój oddech jest równomierny i spokojniejszy i dzięki temu, uwaga, oddychanie nosem jest pewnym ograniczeniem Waszego zbyt szybkiego tempa na treningu. Jeżeli chcecie budować bazę aerobową, bazę tlenową, powinniście biegać odpowiednio wolno w tak zwanej drugiej strefie tętna oraz właśnie w drugiej strefie, która jakby mocno powiązana jest z Waszym oddechem. Jeżeli nie jesteście w stanie biec i rozmawiać z kimś, to znaczy, że biegniecie za szybko. Analogicznie, jeżeli nie jesteście w stanie biegać i oddychać tylko nosem, znowu biegniecie za szybko. Dlatego tą metodę bym zaczął wdrażać na początku w Waszym życiu codziennym, czyli nauczcie się po prostu tylko oddychać nosem, bo część osób niepotrzebnie otwiera usta do oddychania, a tak naprawdę nie jest to w ogóle potrzebne przy tak niskiej aktywności, jakim jest po prostu nasze funkcjonowanie codzienne. Nos filtruje część tego powietrza, więc mamy bardziej przefiltrowane, nawilżone powietrze, zdrowsze i bezpieczniejsze, z mniejszą ilością drobnoustrojów. I oddychanie nosem podczas spokojnego treningu biegowego oraz u początkujących, nawet przy marszobiegach, oddychanie tylko nosem będzie bardzo dobre, ponieważ będzie Wam obniżać część stresu, który podnosi się w momencie, gdy zaczynamy łapać haustami powietrze ustami. O, w ten sposób chciałem powiedzieć. Oczywiście może być to na początku trudne, dlatego to wymieniam jako trzecie, ale jest bardzo ważne. Mi to bardzo dużo dało. Dzięki temu w momencie, gdy na przykład podczas wolnego rozbiegania czuję, że moje tętno rośnie, a ja na przykład przyspieszam, biorę głębsze oddechy nosem i zaczynam to powietrze zatrzymywać przez chwilkę, robię kilka kroków, nie oddycham, wypuszczam to powietrze, znowu nosem, mocno nabieram dużej ilości powietrza i moje tętno zaczyna spadać, na przykład ze 150 do 139. Jestem w stanie o 10-15 uderzeń zredukować moje tętno, gdy uspokoję oddech i zaczynam oddychać głęboko nosem, gdy na przykład, nie wiem, jestem po podbiegu albo w jakiś sposób przyspieszyłem niepotrzebnie. Trzecia metoda, biegaj wtedy, kiedy jest chłodno. Mamy wakacje jeszcze, ale jeżeli nie będzie tych wakacji, to super. Słuchajcie, najlepszą porą na bieganie jest jesień, zima i wiosna, czyli temperatury poniżej 20 stopni Celsjusza, kiedy jest chłodniej, kiedy wychodzimy rano, słońce tak nie wali w głowę. To są najlepsze temperatury do naszego biegania. Dlatego jeżeli biegacie w wakacje, a powinniście ogólnie biegać cały rok, żeby mieć te postępy biegowe, no to powinniście biegać albo bardzo rano, kiedy ta temperatura jest najniższa, kiedy to powietrze po nocy się jeszcze nie nagrzało, albo wieczorem, chociaż wtedy powietrze jest dosyć gęste i ciepłe, dlatego ja szczerze nie rekomenduję biegania wieczorem. Wiem, że niektórzy mogą tak funkcjonować. Przede wszystkim chodzi o to, że nie biegamy w upały o 11, 12, 13, 15. Biegamy rano, 6, 7 rano, albo biegamy po 19, 20, kiedy nie ma tego słońca, jest trochę chłodniej. No to jest must have. Jeżeli biegacie w ciągu dnia, jak jest tak ciepło, to nie dziwcie się, że tętno jest wysokie. Ostatnia, piąta rada. Zwiększ kadencję i popraw technikę biegu. Musicie wiedzieć, że odpowiednia technika biegu powoduje, że nasze tętno również będzie niższe, ponieważ nasz organizm bardziej efektywnie, ekonomicznie będzie wchodził w fazę ruchu biegowego i wtedy po prostu będzie zużywał mniej energii. A zużycie mniejszej ilości energii równa się zwolnienie troszeczkę pracy serca. Chodzi przede wszystkim o to, żeby zwiększyć ilość kroków, czyli tak zwaną kadencję,
Można to zrobić na kilka sposobów i jeżeli chcecie, nagram o tym odcinek, bo ciężko będzie mi to tutaj wszystko wytłumaczyć, jak to zrobić, ale przede wszystkim zwiększenie kadencji i zmniejszenie amplitudy wybicia. Chodzi o to, że część początkujących biegaczy, nawet jeżeli próbuje coś tam zmienić w swojej technice biegowej i nasłucha się, że bieganie to jest tak naprawdę metoda małych podskoków, zaczyna za bardzo skakać i ten bieg, zamiast być taką małą amplitudą, zaczyna wyglądać troszeczkę jak takie skakanie zająca albo sarenki. Jest to niepotrzebne i zużywa jeszcze więcej energii. Także nasz bieg powinien być płynny, a kroki powinny być na tyle małe, by lądować plus minus pod środkiem ciężkości albo blisko tego środka ciężkości, żeby nie wyciągać nogi zbyt długo do przodu, żeby ten krok nie był zbyt długi. Można to osiągnąć na kilka sposobów. Po pierwsze, musimy zmienić trochę naszą mechanikę ruchu. Po drugie, musimy zacząć więcej pracować ramionami, czyli więcej działamy rękami przód, tył, są zgięte w łokciu i więcej pracujemy ramionami. Jesteśmy wyprostowani, patrzymy się do przodu, no i robimy mniejsze kroczki. I to także zmniejsza tętno. Jeżeli już nauczycie się poprawnie biegać, ta technika biegu będzie u Was lepsza, to sami zauważycie, że bardziej ekonomiczny bieg to mniejsze tętno. A tak naprawdę zastosowanie tych wszystkich 5 rzeczy, o których powiedziałem, powinno zmniejszyć Wasze tętno już od następnego treningu, jeżeli tylko Wam się udaje wdrożyć. Oczywiście kwestie techniki mogą być trudne, oddychanie również, ale chodzenie zanim zaczniecie biegać i dobre nawodnienie to już jest boost do niższego tętna na najbliższym treningu. Tak samo wyjście na przykład wcześniej bądź troszeczkę później na trening, kiedy będzie troszkę chłodniej. Także dziękuję, że byliście ze mną. Napiszcie komentarz, czy rady, które Wam dałem, Wam pomogły. Ja jestem na 100% pewny, że pomogą, bo to są rady, których ja szukałem przez bardzo długi czas i znalazłem je w przeróżnych miejscach internetu oraz w książkach i to po prostu działa, mówiąc w skrócie. Fizjologii nie oszukamy. Także dzięki jeszcze raz, że byliście ze mną. Trzymajcie się i cześć.